Dzisiaj omówimy ATK Helcol, modyfikowany butyl w formie taśmy dla przemysłu motoryzacyjnego. Butyl jest to masa, która jest ciągle plastyczna, czyli nie twardnieje pod wpływem czasu ani na przykład światła. Jest to specjalna wersja dla zastosowań motoryzacyjnych. Oczywiście w budowlance czy innych zastosowaniach także możemy ją użyć. Standardowe wymiary dostępne tak od ręki to jest 10 na 7 mm oraz płaski 40 mm na 1 mm. 10 na 7 ma 10 metrów na krążku. Wersja 40 mm, 40 na 1 ma 90 metrów. Butyl w tej formie jest po prostu dość łatwy do użytku, ponieważ jeżeli mamy element, który chcemy uszczelnić, no to odklejamy sobie kawałek i przyklejamy do elementu, no i później całość albo skręcamy, sklejamy innym klejem, w zależności jaki jest dalszy proces produkcji. No jeżeli mamy gdzieś jakieś nieregularne kształty, to równie dobrze możemy sobie wziąć tą wersję 10 na 7, zrobić w formie takiej plastycznej i wcisnąć tam, gdzie potrzebujemy. ATK Helcol to jest modyfikowany butyl dla motoryzacji, który ma po prostu podniesione wytrzymałości i troszkę temperaturowe oraz wytrzymałościowe. I co jest najważniejsze, także jest odporność na światło UV 100%, czyli nie twardnieje z czasem. I standardowe butyle także mają odporność, tylko problem jest taki, że realnie wychodzi, że po kilku latach niestety, ale lekko jednak twardnieje i może zacząć nawet pękać. Tutaj mamy po prostu wersję, która jest bez tego minusa. I teraz tak, gdzie standardowo go wykorzystujemy? No głównie motoryzacja, czyli uszczelnianie kloszy lamp. Jeżeli wkładamy klosz, znaczy demontujemy i naprawiamy go, wszelkiego rodzaju elementy, przepusty kablowe, możemy to nawet jako wygłuszenie zastosować, zwłaszcza tą wersję 40 mm, gdzieś jakieś delikatne elementy do podklejenia, ale nie traktujemy to jako kleju, tylko bardziej jako uszczelniacza. W budowlance możecie go użyć jako klejenie folii paroizolacyjnych, membran dachowych, przepustów różnego rodzaju, rur kablowych i tym podobne rzeczy, ponieważ co jest ważne, to jest ciągle plastyczna masa, ona się ciągle lepi, dlatego nawet przylepi się do polietylenu, czyli tak jak folie odwodnieniowe, izolacyjne, geomembrany czy folie paroizolacyjne, także się przyczepi do tego. I najważniejsze, oczywiście pamiętajcie o tym, że butyl jest paroizolacyjny oraz oczywiście odporny na wodę. Jeżeli mamy jakiś kształt, czyli tak jak w lampie, w zasadzie wystarczy tylko wcisnąć i dołożyć klosz i w zasadzie to tyle. O tyle, jeżeli będziemy to kleić na jakichś większych, dłuższych powierzchniach, możecie sobie użyć po prostu na takiej zasadzie wałeczka silikonowego, dociskamy. No i wtedy możemy sobie po prostu rozplaszczyć to, jeżeli jakiejś tam dodatkowej grubości nie potrzebujemy, no lub przy takich 40 to po prostu jako zastosowanie, jako docisk. No i trzeba powiedzieć, czy czegoś nie klei, a w zasadzie czy czegoś nie doszczelni ATK Helcol. W zasadzie nie ma takiego materiału. Oczywiście, tak jak mamy tutaj, no bo jest nośnikiem, jest tutaj papier woskowy, no to trzeba pamiętać o tym, że oczywiście on się, jak widzicie, on do niego nie przylepi. No ale jeżeli miałoby być to teraz na zasadzie ściśnięcia, na przykład skręcenia i ma to doszczelnić przez wodą czy przed wilgocią, no to nadal w większości przypadków spełni swoje zadanie. Dlaczego nie wysyłamy w wysokich temperaturach? Chodzi o to, że butyl jest odporny na temperaturę. Problemem jest to, że przy wyższych temperaturach on jednak lekko się uplastycznia. W momencie, kiedy wyślemy taką rolkę, nie tylko u nas, tylko ogólnie w butylu, no to po prostu może dojść do zniekształcenia, jakiejś tam lekkiej deformacji tego kształtu. No a jak ktoś używa danego kształtu, czyli tak jak tutaj 10 na 7 do lamp, no to wtedy jest problem, no bo trzeba go rozplaszczać dodatkowo, a nie tylko wejście w ten rowek, który jest potrzebny. Drugie pytanie, które się powtarza, a już troszkę odpowiedziałem, czy butyl jest odporny na światło?
i czy stwardnieje po jakimś czasie. ATK Hylkol nie stwardnieje, oczywiście jest odporny na światło. Trzeba mieć na uwadze, że produkty, które są w marketach czy składach jakichś budowlanych, to są najtańsze butyle, które rzeczywiście mogą po kilku latach zacząć twardnieć i pękać. Kwestia tylko wystawienia tego na bezpośrednie słońce. Czy butyl klei? Tak i nie, ponieważ butyl klei do powierzchni oczywiście i to trzeba mieć na uwadze, że po przymocowaniu powierzchnia jest jako przymocowana, z tym, że to nie jest klejenie jako w formie kleju, ponieważ w momencie, kiedy mówimy o klejach, no to musimy uzyskać przynajmniej ten 1 chociaż megapascal. Butyl służy głównie do uszczelniania, a samą wytrzymałość na przykład jest to poprzez przykręcenie elementu czy przyklejenie innym klejem, a sam butyl na przykład odcina wodę. W jakich temperaturach możemy aplikować? W zasadzie to w każdych. Może to być -20 i +50. Oczywiście przy +50 on będzie się łatwiej aplikował. Mówimy o 50 stopniach jako powierzchni, bo temperatura powietrza powiedzmy będzie miała te 30 stopni. Tutaj jedynie co, to powierzchnia zawsze musi być czysta i sucha. Najlepiej. Chodzi o to, że w momencie, kiedy będziemy przyklejać, ta wilgoć, żeby nie została między hylkolem, no i później nie było takiej sytuacji, że na przykład nam rozsadza wilgoć, a w zasadzie ta woda, która jest w środku. Dlatego wystarczy po prostu odtuścić, przetrzeć i to wszystko. Jak to ten butyl usunąć w przyszłości, jeżeli będziemy chcieli go wyczyścić? Pierwsza sprawa, no to jest po prostu proste odcięcie tego na tyle, ile jest to możliwe, ściągnięcie tego szpachelką czy nożykiem. Druga możliwość to jest po prostu benzyna, no tylko jest to proces oczywiście długotrwały. Oraz jeszcze, jeżeli mamy materiały typu na przykład metal, tworzywo, to po prostu fizycznie na zasadzie nie tyle odcięcia, co po prostu takiego niejako odkulkowania i wtedy to najłatwiej idzie. Oczywiście tak jak u nas, no to jest na przykład ATK Cytrus, którym także możecie usuwać, ale to już bardziej na zasadzie takich delikatnych pozostałości, chociaż tak jak widzicie, jak jest nawet tutaj drewno, nie docisnąłem, mam jakieś takie kawałeczki, no to da radę coś ściągnąć, ale to już muszę usunąć albo benzyną, albo poprzez przeszlifowanie. Jak się pojawią jakieś pytania, to możecie zadać je w komentarzach lub pod naszymi produktami, no i na bieżąco będziemy odpowiadać.